Dzień dobry. Po szybkiej drzemce wstajemy. Mamy 5, ale mam nas spalony, zobaczcie. No, taka jeszcze miejscówka. Oczywiście koguta wzięliśmy z sobą, żeby nam się nie tęskniło za wsią. Ciśniemy na lotnisko i za chwilę się dowiecie, gdzie lecimy. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Na lotnisku mamy takie budki. Tutaj można siano wymienić. Jak widać, tutaj jest potężna zima, 25 stopni. Ludzie chodzą w kurtkach zimowych i w czapkach. No jest śmiesznie. Skąd wiadomo, że jesteśmy na azjatyckim lotnisku? Dajcie znać, co myślicie. Oni bagaże wożą w kartonach. Pokażę, jakie perełki znalazłem. No i te ceny. $1800. Tutaj za 30-letnią 4670. No i za 50-letnią 5830 dolków. To co? Ktoś chce brać? A tutaj już takie bardziej przystępne cenowo. Taka fajna seria likierów. To akurat tanie, $59 za butelkę. No to po 2 godzinach lotu jesteśmy w Kuala Lumpur w Malezji. Pierwszy posiłek na lotnisku w Malezji. Ciekawe to jest. Tutaj mięcho w jakiejś zupie, ryż, chrupki, jajko, ogórek, tu jakiś sos, orzeszki,
full zestaw. Aliza dostała malezyjskie ramen. Jesteśmy na miejscu, całkiem inne klimaty. Zobaczcie tutaj, nawet spotkał nas deszcz i od razu widać, że tu jest zieleniej. No i na dzień dobry deszcz. Jesteśmy, dotarliśmy do małego apartamentu. Powiem wam, że najsik. Zobaczcie, tu 1, 2, tutaj widoczek. Taki widoczek mamy za oknem. Tutaj miejsce chyba do pracy, jakaś szafa, toaleta, także nice. Ale już tutaj, zobaczcie, nie brakuje. Jest narzędzie do mycia głowy, włosów. No to jest sztos. Tu jeszcze wyro. Ale widok wam powiem, no jest sztos. Tutaj jakaś rzeka od razu z dołu. Tam droga, te budynki. No i tu też w sumie takie trochę starsze budownictwo, co zostało. Zobaczcie, jaki widok za mną. Udało się nam wbić tutaj na basen, na dach. Ogólnie jest taka faza, że musisz poprosić o pozwolenie, bo jest limit osób, ponieważ ten basen chyba ma tam jakąś wytrzymałość, ale widok zacny. Woda wam powiem też jest cieplutka. Z początku jak się weszło, to było tak dziwnie, ale jest nagrzana tutaj na tym dachu, więc jest very nice. W ogóle to czekamy tutaj na windę, ale pojawiło się coś takiego. Zobaczcie ten czerwony napis. Nie wiem, czy tu wsiadać, czy nie wsiadać. A z tego co się orientuję, to Malezja to kraj muzułmański. Oni lubią te klimaty. Tak jak wy Polacy trochę. Dobry, dzień dobry. Dzisiaj pierwszy dzień zwiedzania Kuala Lumpur. Ogólnie jeśli chodzi o te miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, czyli Kambodża, to przepaść. Tutaj jest powszechna betonoza. Są po prostu duże drapacze chmur. Można się poruszać między nimi, chociaż poruszanie na pieszo jest mega utrudnione. No i od razu masz galerię, także my wbiliśmy do galerii, idziemy coś zjeść, no i później będziemy zwiedzać. Z tej galerii to musimy się dostać jeszcze właśnie na dworzec, no i możemy dalej gdzieś tam podróżować. Całkiem nowe doświadczenia, troszkę mnie to przeraża, jak za pierwszym razem praktycznie wszędzie. Chociaż Bangkok też mnie przerażał, a ogarnąć można go bardzo prosto, bo to wszystko tam jest bardzo fajnie wytłumaczone. Zobaczymy, jak to mają tutaj komunikacyjnie rozwiązane właśnie w Malezji. Nie byłbym sobą, jakbym nie popróbował ich jedzenia. Zobaczcie, ryż to tu coś dziwnego jest namieszane. Jak będziecie w Malezji, to musicie na pewno spróbować tego. Zobaczcie, to jest czysto koreańskie jedzenie. Jak można przyjechać do Malezji i jeść coś innego, a nie koreańskie? Do Korei nie pojedziemy. A skąd wiesz? A u Lizy bardzo podobnie, tylko najbardziej właśnie intryguje mnie ten plasterek sera Hochland. No i też to takie dodatki. I też zupa z glomem. Jeśli chodzi o ceny w Malezji, to zobaczcie, 11,50. Tutaj na przykład 59,90. I to się liczy tak jak polskie złotówki. Praktycznie jest 1 do 1, więc bardzo prosto się liczy. Nie trzeba kombinować. No. Maszyna do waty cukrowej. Tego to jeszcze nie widziałem. Dotarliśmy chyba
na stację, więc jedziemy na miasto. Najpierw bieramy pociąg. Który jest fajny? Który wybrać? Tutaj to chyba jest troszkę trudniejsze, jeśli chodzi o poruszanie się komunikacją miejską. Można powiedzieć, że czujemy się tutaj nieswojo, bo jest zielone światło na pasach i ludzie stoją, nie jadą dalej, nikt się nie przeciska. Tak trochę nieazjatycko tutaj jest, powiedziałbym europejsko się zrobiło. Zielone światło, samochody stoją, możemy iść. No, a tu jakaś fontanna. Płotna kurtyna, można wejść i w sumie nie wiem, po co to jest zrobione. Tu można sobie przeczytać. A tamten budynek z tą taką szpicą to jest najwyższy budynek w Malezji. Najniższy chyba od Burcz Khalify. Tak jak mówię, tak jakoś tutaj nie azjatycko, europejsko. W ogóle wszystko ładnie opisane, porządeczek, czysto, schludnie, nikt was nie chce rozjechać. No, od razu to czuć. Tutaj mamy jakiś traktor na parę, bo to chyba jakiś parowóz. Tutaj mamy nawet informację, żeby wyczyścić boiler. Także chyba jakaś maszyna parowa. Tutaj mamy plac Merweka. W tym miejscu została ogłoszona niepodległość Malezji. Także takie pamiątkowe miejsce. No i zobaczcie tutaj, stare budynki, a z drugiej strony też jest jakiś, nie wiem co to, gmach. Też jakieś pewnie administracyjne budynki tu są. No a za nimi to już jest nowoczesność, czyli drapacze chmur. Tutaj jest opisane, czym jest ten budynek za nami. Jakaś po prostu państwowa budowla. Tak w ogóle to napiszcie w komentarzach, co wam przypomina flaga Malezji. Bo mają swój herb, ale ona bardzo przypomina akurat mi flagę Ameryki. Tutaj zobaczcie sobie, jak ta flaga wygląda. Też mają warany. Tutaj mamy kantor i zaraz wam coś opowiem. Na lotnisku płacili za $100 410 czy tam 419 tych ich pieniędzy. A tutaj jest normalny kantor i płacą 440, czyli wychodzi, tak jak wam mówiłem wcześniej, praktycznie jak w złotówkach. Więc na lotnisku troszkę, jak widać, na kursie kroją, ale to chyba jest tak wszędzie, aczkolwiek nie zawsze. Taka po prostu wrzutka ode mnie. Tutaj wymieniłem $216, a te 16 to są takie te nie za ładne banknoty, które dostawałem w Kambodży. Nawet jeden był taki wygnieciony, wymlęty, a bez problemu go po prostu wziął. No i dostałem 950 z
z drobnymi za $216. Tutaj mamy jedną z tych wież, którą w nocy pokazywałem, która tak ładnie świeciła. A tutaj mamy jakieś tam najbardziej ekskluzywne centrum handlowe, to też oczywiście zaraz wbijamy na zakupy. No i na starcie mamy Patek Philippe, zegarki. Także tutaj widać, na grubości się bawią. Na przykład tutaj w tym kantorze za mną płacą 450, czyli 4,15. Też trzeba uważać, gdzie się wymienia hajs. No i za mną mamy te dwie wieże. Tak to wygląda. Jak widać, tutaj jest bardzo gorąca miejscówka. Wszyscy robią zdjęcia. No trochę tego tutaj jest. Ale fajnie to zrobili. Mają formułę zawieszoną tutaj. No i tutaj też jest ujęcie instagramowe. Tutaj mamy jakieś Chinatown. Jakoś tutaj szału nie ma. Liza mówi, że są fajne klapki. To możesz sobie takie kupić. A no widać, że to w sumie podobnie jak w Azji. W Azji, no w sumie jestem w Azji, w Tajlandii czy tam gdzieś. No i mamy tutaj takie trochę biedne te street foody. No ale przyszliśmy, zobaczyli. I dostałem zupę na street foodzie. Jeszcze wrze. Patrz jaki fajny stawek. Tu karpie koi, a tu nawet glonojady mają. Mamy godzinę 12 i temperatura dochodzi do 32 stopni. Także dzisiaj mega ciepło. Po prostu czuć ten żar. Ogólnie Malezja fajna, Kuala Lumpur spoko. Powiem wam, że tu tak jest bardziej europejsko niż azjatycko. Przede wszystkim ruch jest uregulowany, co mnie akurat cieszy, bo ja nie za dobrze czuję się w tych krajach, gdzie trzeba biegać pomiędzy tymi samochodami czy skuterami. Trochę tutaj street foodów jest. Tutaj mamy jakiś targ. Widać, że tutaj kupują różne rzeczy. Zobaczcie, jedzenie. No jak odeszliśmy tam od tych wieżowców, to tutaj
widać, że życie troszkę inaczej się toczy. W ogóle zobaczcie sobie na rejestrację w tych autach. Czarna tabliczka z białymi napisami, to wszystko. No i tutaj już troszkę inaczej to wygląda. A zobaczcie tamten budynek z tyłu za tym drzewem. Tutaj mamy nad nami Skytrain, więc sobie jeździ pociąg. W ogóle zobaczcie, jest tylko ten tor i nic więcej. Inaczej trochę niż w Bangkoku. Po prostu idziesz, a nad głową ci jedzie pociąg. Ogólnie nie wiem jak u was, ale tutaj bardzo popularne są takie zabawki. Takie kulki na sznurku i z się tym klika. Napiszcie w komentarzach, jak wy nazywacie te takie kulki na sznurku i się nimi tak klikało. W sumie to u mnie się mówiło na to kliklak, ale nie wiem jak u was. I jak pamiętam, miałem, nie wiem, 12 lat, 10 lat, to na odpuście można było to kupić. I dawno tego nie widziałem, a tu jak przyjechaliśmy do Kuala Lumpur, no to od razu mi się to rzuciło w oczy. Mówię, kurde, jakbym się cofnął troszkę w czasie, że taka zabawka jest tutaj popularna. Może w Polsce też już znowu to jest popularne, nie wiem. Ale to po prostu przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Tutaj market, sprzedają mięso, mają takie stanowiska. No już trochę kulturalniej niż w Kambodży czy w Tajlandii. No i tu już jest azjatycko, wam powiem. Wszędzie stragany, samochody, korki, coś sprzedają. Także jednak jesteśmy w Azji. Tylko ta część tam, gdzie mam hotel, to tak trochę bardziej europejska. No i wszystkie jakieś nowe budowle. A tutaj po prostu już kręci się azjatycki rynek. W ogóle idziemy do takiego miejsca, gdzie w mieście jest taka mini wieś zrobiona. Przenieśli ludzi po prostu z tych miejsc, gdzie tam budowali te duże budynki i wieżowce, właśnie tutaj, żeby zachować część ich kultury. No i wszędzie jeżdżą tutaj takie samochody z tym P z przodu. Podobnie wyglądają te samochody do innych marek europejskich. Tutaj jest wejście do tej dzielnicy. Nazywa się, już wam pokazuję, Kampong Batu. I tu zaraz obok są właśnie te wieżowce. To w sumie w samym centrum taka mała wioska. Tutaj na przykład mamy taki stary dom i wieżowce. Z drugiej strony też podobnie. Zobaczcie, lody Algida, tylko że na takim samochodziku. Tutaj mamy most, jedziemy windą do góry i
i zmierzamy tam, na tą wieżę. Tak to miasteczko wygląda z góry. Tutaj w prawą stronę. No i tutaj już idziemy w stronę wieżowców. A tu jest sesja ślubna grana. A tutaj zaraz pod tymi wieżowcami mamy cmentarz. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że podobają się tego typu filmy. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, napiszcie też komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!